Halo, dzień dobry, witam wszystkich na słonecznej farmie. Zajęty poranek był. Wczoraj byliśmy na targu w Fundao. Nie nagrywaliśmy nic, bo byliśmy pierwszy raz zobaczyć, kupić sadzonki. I kupiliśmy winogrona. Będziemy je sadzić tutaj, tak jak mówiłem, taka droga stąd będzie, gdzie tu będzie taras. Za domkiem będzie taras, ten camping wyleci, a tu będzie taka droga i z dwóch stron będą winogrona rosły. Także tu wsadzi się 3 winogrona, takie co parę metrów. One się dosyć rozrastają, także za dużo nie chcemy, ale kupiliśmy 3 różne gatunki. I kupiliśmy marchewki, pomidory, sałatę, no mnóstwo, cebulę. Z reguły 4 takie sadzonki za 1 euro, czyli to bardzo tanio. No, winogrona już takie większe. Jest 6 tu tych winogron i za winogrona daliśmy 10 za sztukę. Także trochę więcej, ale one już są takie duże. I widzicie, to są różne gatunki. Jest taki gatunek, jest taki gatunek, jest taki, taki. Taki to już był tam wcześniej i taki. O. Także 2 są takie same, reszta są różne gatunki. Tutaj zobaczcie, mamy papryki różnych kolorów. Truskawki, parę truskawek, cebulę, marchewki, no jest tego trochę. I będziemy robić taki eksperymentalny ogródek, także słuchajcie, to jest, nigdy wcześniej nie sadziliśmy, nie robiliśmy, to jest dosłownie eksperyment. Uda się to super, nie uda się to nie. No wiadomo, że będziemy wszystko robić, żeby się udało. Drzewo połupałem trochę, te moje liściaste, bo miałem dużo takich właśnie kawałków jak ten z drzew, które ja obcięłem. Tam nam jeszcze zostało od Ani i Bartka z lasku drzewo, a to miałem, ale nie miałem. Słuchajcie, w moim garażu, nie będę wam pokazywał, bo tu jest Saigon i kupiłem sobie, zobaczcie, taką siekierkę za 40 euro, ale naprawdę jest super. Pokażę wam. Zobaczcie, 40. Ok, byłem baterię zmienić, bo dopiero co zmieniłem baterię, muszę je opisać, bo niektóre są po prostu już tak w kiepskim stanie, że momentalnie się rozładowują. Połupałem sobie te drzewo tą siekierą, co kupiłem za 40 euro i powiem wam, że jestem w ciężkim szoku, jak pokażę wam tutaj na słupku, jak ta siekiera naprawdę daje rady. Z takimi nawet, zobaczcie, sękaty materiał i to spokojnie pokażę wam. Zobaczcie, ona ma taki kształt, jak widać, żeby właśnie rozłupywało. I to liściaste, twarde drzewo spokojnie, nie jest to żadna reklama. Kupiłem to, gdzie ja to kupiłem? W Bricomarché w Portugalii. Ale naprawdę super daje radę ta siekierka. Także tak sobie tu drzewo połupałem. No ten już zupełnie taki z sękami niestety nie daje rady. Już jest trochę za dużo na tą siekierę. Tak samo tu z tymi odgałęzieniami. I poczekajcie, wezmę tylko płachtę. Mam taką płachtę na chwasty i pokażę wam, do czego jej potrzebuję. Zobaczcie, tutaj vanem wjeżdżałem. Myślałem, że się zakopię, ale dałem radę. Nie jest aż tak miękko. Spokojnie wjechałem, ponieważ tam na samym końcu będziemy robić nasz ogródek i tam też będziemy robić kurnik. Nie chcemy przy ulicy, chcemy tak dalej to zrobić. Nie nagrywałem, jak to buduję, pokażę wam. Nie chciałem zaśmiecać trochę filmu. Po prostu mogłem to nagrać, szczerze mówiąc mogłem nagrać, ale nie nagrałem. Trochę krzaków, kartony na dno,
tą membranę na chwasty i później też mamy te kubki takie, gdzie paliliśmy ogniska, tam jest fajna czarna ziemia ze spalonym, to jest dobrze. Mamy ten obornik, ziemię wymieszamy z tym i tu skręciłem długimi wkrętami takie dwa, że tak powiem, korytka. Dwa korytka skręciłem i w nich będą właśnie te wszystkie warzywa. I to ładnie wyścielimy tym. Ten materiał, on jest naprawdę bardzo tani. Gdzieś to przez przypadek w ogóle, bo chodziło mi o coś innego. Pan mi nie zrozumiał mnie, bo myślałem o takich kratkach plastikowych z boku basenu, a on myślał, że to na chwasty. Mówię, dobra, jak już ten, bo to parę euro kosztowało, mówię, dobra, wezmę to, bo zawsze się przyda do czegoś. O. I tak to ładnie włożymy. Mam strzyweczki, przymocuję to strzywkami, a na razie tylko dotniemy. Mam nożyczki. O. Ładnie to przytniemy nożyczkami. Jedno. Drugie. O, tutaj się jeszcze wrzuci kartony, gałęzie, obornik, ziemię i myślę, że to będzie dobry podkład pod te warzywka. I w tym roku powinniśmy mieć ładne warzywka do sałatek z ogródka naszego. Mówię, o, odlatuje mi tu. No musiał się wiatr zerwać, oczywiście. Zaraz mi to gdzieś poleci tam daleko. No stop. To specjalnie tak zawsze jest. Jak coś robicie, to nagle się wiatr zrywa. Dobra, jeszcze raz. Tak. Gdzieś mam zszywacz, wezmę to zszywaczem, ładnie przyczepię, a resztę zaniesiemy do garażu. Dobra, to wyścielę, przyczepię z szywkami, to idę zanieść do garażu. Pokażę Wam później, jak już nasypiemy tu ziemi, zasadzimy te warzywa, pokażę Wam, jak to wygląda, ale to będzie nasz właśnie warzywniaczek. Taki dzień. Halo, dzień dobry, witam w kolejnym dniu na farmie. Popadało trochę z rana, jutro i pojutrze ma znowu lać. No jest marzec, także
w marcu ostatnie deszcze, tego się spodziewaliśmy, ale korzystamy, że jeszcze trochę jest pogody i robimy nasze ogródki. Już Gosia tu karton włożyła, zalała, krzaczki teraz, później obornik z ziemią. Tak to wygląda. Później tutaj trochę chcę też to wypoziomować, podłożyć może kamienie. Zobaczmy, jak to wygląda. A, tu troszkę w górę. Nie za dużo nawet. Nie wiem, czy nawet to robić. Nie robi to chyba aż takiej różnicy, że tu jest trochę pod skosem. Tu tak samo, czyli jakieś 5 cm tu z tej strony, 5 cm z tamtej. Właściwie podłożę, będzie to ładniej wyglądało po prostu. Ładniej to będzie wyglądało. Także idę po jakieś kamienie, ale tak to wygląda. Wczoraj widzicie, to przycięłem, z szywkami przypięłem. Teraz tylko w środek ten. O, Gosia tu już wozi resztę. Dzień dobry, Gosia. Halo, proszę nie przeszkadzać. Proszę nie przeszkadzać. Ok, idę po kamienie i wypoziomuję to, żeby było troszkę wizualnie lepiej to wyglądało. Ok. Ok, obornik, krzaczki, kora, obornik, ziemia. Tak to wygląda. Wziąłem ciągniczek, bo za dużo wożenia taczką by było. Także zabieramy się do wsypywania. Tak to wygląda z obornikiem. Teraz bierzemy ziemię tą z tych wszystkich ognisk, co mieliśmy. Tam jest fajna czarna ziemia, także będziemy to brali i wsypywali. Ok, jadę po ziemię. Słuchajcie, postanowiliśmy trochę więcej obornika dołożyć i kupimy ziemię, ponieważ
w tych kubkach, tu próbowałem, widzicie, to wziąć. To jest fajna, dobra ziemia czarna, taka dosyć. Ale problem jest, że w tej ziemi jest pełno mrówek. I nie chcemy włożyć mrówek, bo wiecie, są mrówki. Mrówki to korzonki, wszystko jedzą. Także dosypiemy trochę obornika, a później dosypiemy kupnej czarnej ziemi, wymieszamy to i będzie pięknie. Także trochę więcej dołożę, a resztę po prostu kupimy ziemię. Zaraz poszukamy, gdzie można kupić taką ziemię i pojedziemy kupić ziemię, bo nie chcemy, żeby nam to mrówki po prostu zjadły zaraz, a te mrówki to są naprawdę bezlitosne. Wysypuję to i szukamy, gdzie kupić tą ziemię. Słuchajcie, weszliśmy na grupę tutaj Panama Core, jest taka grupa na Facebooku, tam wpisaliśmy ziemia i wpisali wszyscy, że Aguas to jest taka miejscowość, wioseczka 15 minut od nas, 15-20 minut i tam pisali, że mają ziemię w takim sklepie budowlanym, tam dwóch braci jest, z jednej strony jest budowlany, z drugiej strony jest taki też z ziemią, z cegłami i miał ziemię 40 euro za metr sześcienny. No wiadomo, ja to wziąłem w ten i tu się koparka nie zmieściła, to nie jest metr sześcienny, ale nie skasował mnie za to 40 euro, tylko mniej. Także tyle. Nie chciałem więcej nawet już brać, bo trochę siadł. Wiadomo, ta ziemia jest mokra i trochę on siadł na resorach, ale to nam starczy. Także za to zapłaciłem 30 euro i starczy nam tutaj na razie ten, ale nie ma problemu. Ja nie chciałem czekać, bo on mógł mi to przywieźć też, jakbym to wziął. Mógł tutaj mi do nas przywieźć, ale ja nie chciałem czekać i dlatego zapakowałem już na ten i rozsypiemy. Tylko zastanawiam się, czy wjeżdżać tam vanem. Chyba wjadę, bo wczoraj wjeżdżałem bez problemu. Obciążony to nawet lepiej. Wjechać, wysypać i tyle. Spec XL 40 unidades a 15,49 €. Auchan, militantes do bom som e local. Não há chuva nem sol que impeça os cortejos de carnaval. Com influências de outros países e com as habituais caricaturas, são montados autênticos espetáculos que chamam milhares de visitantes. A alegria faz o dia todo. E é o melhor. O, nie mam, mam mikrofon. Chciałem powiedzieć poświęcenie youtubera. Zobaczcie, tak się ślady od samochodu. Trochę się zapada. Tutaj się nie boję, ale tam przy trawie już jest trochę bardziej nawodnione, miększe. Ale on ma dosyć szerokie opony, także sobie spokojnie radzi. A w razie czego, to będę go ciągnął ciągniczkiem. Mój ciągniczek wyciągnie wszystko. Ma tyle siły, że w głowie się nie mieści. Nie chce mi się tego przesypywać w taczkę, wolę zaryzykować. O, tutaj już na trawie trzeba uważać. Ale włączę Wam timelapsa wsypywania ziemi.
timelapsa. Trochę nagramy wideo. Idealnie tej ziemi wyszło. No workami to by było mnóstwo tych worków. I worki kosztują dosyć dużo, worek ziemi. A tutaj trochę poszuflujemy. Ale nie wydamy tyle pieniędzy. Słuchajcie, myślę, że to idealne. Ziemia z obornikiem, z nawozem, raczej nawóz koński, to nie wiem, czy to obornik, z nawozem końskim. Myślę, że to dobre połączenie. Pięknie. Dobrze, że tam nie musiałem szuflować. Chciałem pomóc, ale ten pan tam powiedział, że nie. On to wszystko poszufluje. Także mówię, spoko, jak chcesz szuflować, to ja na to jak na lato. Jednak ten van, powiem wam, że robi robotę. Się przydaje właśnie w takich sytuacjach. Ok, Gosia woła na obiad. Zostało mi parę szufli, także wyszuflujemy to do końca. Parę szufli zostało. O, jeszcze mi telefon wypadł. Dobra, nie będę wam tu nagrywał, jak ja wsypuję w to. Jeszcze później nagram, jak Gosia posadzi tutaj te wszystkie rzeczy. No i tam będę musiał wywiercić pewnie dziury na winogrona. Także do później. O, zdyszałem się. Halo, dzień dobry. Witajcie wszyscy w marcowy, deszczowy dzień. Obudziliśmy się w ciemności, bo bateria wywaliła się do zera. Drugi raz się to zdarzyło. Kiedyś też to się zdarzyło, że się przetarł wąż od pompy i teraz to samo się zrobiło. Po prostu ten wąż, mi się wydaje, muszę nowy wąż kupić. Pojechać tu do lokalnego, zobaczyć i kupić nowy wąż. Wymienić. Na razie spróbuję go zgrzać na gorąco, bo pewnie pęka, mi się wydaje, że od mrozów, od ten pęka, on jest bardzo kruchy. Muszę inny wąż kupić. Tutaj, nie wiem, czy to widać, tutaj gdzieś leci woda w tym miejscu. Tylko po prostu on po prostu pęka. Nawet nie, że się przetarł, tylko on pęka po prostu. I pompa się załącza, bo wtedy pompa działa w ten sposób, że jak spada tu ciśnienie, to automatycznie się pompa załącza i ona całą noc się załączała i po prostu do zera całą baterię i się obudziliśmy na ten. Ale zobaczcie, taka pogoda jak teraz, w tym momencie, gdzie nawet nie widać słońca,
1000 ponad W daje z paneli, czyli bateria już jest praktycznie do 100% naładowana. Spróbuję to zgrzać, a jak nie, to po prostu zgrzać. I tak będę kupował nowy wąż, ale na chwileczkę to tylko nożyk podgrzeję i tam, bo to jest taka malutka dziureczka dosłownie. Także zgrzewam to i zobaczymy, czy będzie działać. Słuchajcie, nic z tego, nie naprawię tego. Mógłbym to znowu dalej uciąć. Uciąć dalej tutaj przy tym i połączyć na razie. Ale jadę zobaczyć, czy mają jakiś lepszy wąż niż to, bo to jest naprawdę dziadostwo ten wąż. On strasznie pęka. Także jadę, rozkręcam to i jadę do sklepu zobaczyć taki rozmiar węża. Taki wąż to jest. Ok, byłem w lokalnym sklepiku, tu kupiłem taki gruby plastikowy. Dogadałem się z panem. Mówi, nie ma tego węża. Ja mówię, że nie musi. Użyłem translatora i mówię, że nie musi być taki sam. Chodzi, żeby tylko rozmiar był taki sam, a nie musi być tak. A on mówi, okej. I mam taki, taki typowo. Trzeba go będzie trochę rozciągnąć, bo on się zwinie w tej studni. Ale myślę, że będzie ok. Trochę się go rozciągnie i będzie cacy. Zawsze można jakąś wagę na dół przyczepić, to on pójdzie na dno. I zobaczcie, chcę coś wam pokazać. Zobaczcie, pochmurno, deszcz kropi, ale chaotycznie, ale zobaczcie, jak wejdę na aplikację od telefonu, zaloguję się, 12:16. Nie wiem, czy to będzie widać, ale ładowanie, charging power tam jest takie, 1159 W. Teraz, w czasie deszczu. I to jest 5 kW bateria, 100% już się naładowało. Naładowane już było bardzo dawno, ale ona ma 100% jakby i dalej, później ponad 100% jeszcze doładowuje jakby do pełna. Ok, przekręcam te złączki i podłączam ten wąż i zobaczymy, czy to będzie działać. Pokażę wam później. Słuchajcie, jadę do Idania, do sklepu tam z różnymi rzeczami takimi budowlanymi, zobaczyć, czy mają jakiś wąż, bo ten wąż za 9 euro kupiłem. Myślałem, że będzie dobre, ale on się nie chce wygiąć po prostu. On jest za twardy. Całe szczęście 9 euro za niego zapłaciłem tylko, ale on jest za twardy i się po prostu zgina, złamuje się jakby, tak? On jest bardziej plastikowy, musi być jednak taki elastyczny jak ten. Tak wygląda, zobaczcie, studnia. On się zgina i jest niedobry. A znowu ten ucięłem i on by był długi wystarczająco, ale on jest zawsze za mały i bardzo ciężko tutaj włożyć tą końcówkę do tego. Trzeba podgrzewać, to się łamie, nie da się włożyć i w ogóle ten wąż jest, że tak powiem, do bani. Także jadę za wężem, parę rzeczy ze sklepu kupić tam z marketu. Posadziliśmy, cały dzień dzisiaj pada słoneczko. Posadziliśmy winogrona. Muszę tu takie słupki wkopać z drutami, żeby te winogrona miały się po czym piąć. Ale tu przydałoby się jeszcze 6 winogron. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Przydałoby się jeszcze 6, żeby taka droga tu, jak słupki zrobię, tu będzie taka fajna alejka z winogron. I pokażę wam, Gosia posadziła już większość rzeczy. Tylko powbijać patyczki. Patyczki weźmiemy z laurowiśni, bo one już nie potrzebują tych patyków, a jest ich od groma. A tam pomidory, papryki, to się patyczki na razie też nie potrzebują, ale żeby już były. Został jeszcze czosnek chyba do wsadzenia. Halo, dzień dobry. Idę nagrać kawałek z ogródka. Dlaczego? Ponieważ miałem nagrane wczoraj, wrzuciłem to nawet w filmik, który montowałem, ale się okazało, że
padła mi ta baza, nie od mikrofonu, tylko ta druga baza i nagle ucięło dźwięk. Bo to z reguły wkłada się do pudełka, to się tam samo ładuje, ale pudełko było już wyczerpane chyba i nie ładowało tego. Dlatego dzisiaj idę dograć. O, Skubi już tu szaleje. Zobaczcie, tak wygląda nasz ogródeczek. Tu jeszcze tam chyba czosnek trzeba dosadzić czy coś, Gosia mówiła. Ale tak to wygląda. Sałata, cebula, czosnek, papryki, pomidory, papryki, marchewki, ogórki, truskawki. Taki miszmasz, że tak powiem. Ale tak to wygląda. Dogrywam specjalnie dla Was kawałek. Wiem, że dużo tu specjalistów pewnie powie, że nie taki rozstaw, nie takie to. A słuchajcie, to jest totalny eksperyment, także zobaczymy, co wyrośnie, jak wyrośnie, czy w ogóle wyrośnie. Będzie dobrze, nie przejmujcie się. Jak wyrośnie, to wyrośnie, jak nie wyrośnie, to nie wyrośnie. Zobaczymy rezultaty później. Także to wszystko dołączam ten filmik do tego, co nie było dźwięku. Na razie trzymajcie się. Słuchajcie, byłem w sklepie, kupiłem wąż mniejszy średnicowo i takie przejściówki. Zobaczcie, taką przejściówkę z tamtego dużego, żeby weszło w ten mniejszy wąż, bo tylko taki mieli tak naprawdę. I powiedział pan, żeby go zabezpieczyć, tym go zabezpieczę po prostu od słońca, bo on pęka. I tam, gdzie jest na zgięciu, żeby się nie przecierało. Także zakładam to, bo deszcz pada i powinno być ok. Jedyny problem zawsze z tym, że to nie wchodzi łatwo w ten wąż, że tak powiem. Tu zawsze jest problem, żeby wepchnąć to. Co ja robię, to podgrzewam teraz tą końcówkę. Bo jak podgrzeję wąż, to on się po prostu zgina cały i jest koniec. A tak jak podgrzeję końcówkę, to jakoś to wchodzi. Ten jest tutaj zgnieciony. Ok, ale coś już zaczęliśmy. Naprawdę nie jest to łatwe. O, jeszcze się oparzyłem.
Poparzę się tu cały. Słuchajcie, włączę wam jak to zrobię. Dobra, słuchajcie, bo deszcz pada. Zarobione 2 końcówki. Zakładam to tu na koniec, przykręcam do pompy i sprawdzimy, czy działa. Dobra, słuchajcie, nawkurzałem się, ale pompa zrobiona. Zobaczcie, wąż jest tutaj. Co się okazało? Z reguły zasysała sama, nawet jak tylko wystarczy, że wąż wlałem wodę do węża, żeby zassało. Myślałem, że coś jest z balonem, może się zapchał albo coś, ale się okazało, że musiałem do pompy wodę wlać, bo była już tak pusta, że musiałem do pompy wodę wlać, bo czasami jak te pompy, wiecie, musicie do nich sprajmować wodę, żeby się nie spaliły. Zobaczcie, jest ciśnienie. Zobaczmy, czy pompa działa. To jest zawsze, słuchajcie, niespodzianka, jak coś cieknie przy pompie i całą noc wam dopompowuje ciśnienie, no to solary wyładowane do końca, nie? Zobaczcie, ona, nawet jak tyle wody upuściłem, muszę więcej wody upuścić, ona się nie załącza tak od razu. Poczekajcie, odkręcę tutaj w prysznicu. Nie chce się załączyć teraz. Dosyć długo to ciśnienie trzyma. Bo to pompuje chyba do 3 barów. O. I załącza się. Teraz jak zakręcę, dobra, wyłącza się od razu. Także jest super. Także słuchajcie, warzywka posadzone, pomidorki posadzone, winogrona posadzone, pompa naprawiona i to będzie wszystko w tym odcinku na pewno, nawet pewnie za dużo. Także dziękuję za oglądanie. Kto nie subskrybuje, subskrybujcie, pamiętajcie, to jest wspieranie mojej działalności, subskrypcja. Także dziękuję wam wszystkim i do usłyszenia w następnym odcinku. Ja już zamykam studnię, sprzątam i idę w końcu odpocząć po tym nierównym dniu walki. Na razie, trzymajcie się.